Dzień dobry drodzy Państwo. Dzisiaj mamy 20 maj. Zaczynamy siać kukurydzę ponownie. Siejemy kukurydzę, słuchajcie, robimy jakieś dosiewki, gdzie wypadła, gdzie dziki zniszczyły. Siejemy też kukurydzę po skoszonym życie na kiszonkę. Także dzisiaj można pokazać, mamy zmieniony tablet, mamy zmienioną nawigację, też AliNav jak wcześniej, ale dzisiaj nie tylko prowadzenie, ale też kontrola sekcji, całe sterowanie siewnikiem, czyli ISOBUS. Drodzy Państwo, zmieniliśmy specjalnie, aby Wam pokazać, abyście wiedzieli, że AF305 jest wyposażona w ISOBUS. Nie musicie od razu wykupować, jeżeli chcecie poszerzyć dopiero opcję ISOBUS później, możecie to sobie dokupić w późniejszym czasie, ale AliNav AF305 jest wyposażona w właśnie ISOBUS, dzięki któremu możemy tutaj sterować siewnikiem wyposażonym w taki system obsługi i dodatkowo mamy też system kontroli sekcji. Mamy tutaj multiprodukt, czyli możemy sobie kontrolować tak naprawdę dwie beleczki. Mamy tutaj belkę z nawozem i mamy belkę z nasionami. Także zaraz zobaczycie, jak po kolei będą się załączać sekcje. O, pyk, teraz akurat wskoczyły wszystkie, bo wjechałem równo siewnikiem. Dzisiaj, tak jak mówiłem, 20 kwiecień, 20 maj, mamy godzinę już 20:26, późno. Przyjechałem też późno ciągnikiem, bo jeszcze jakieś tam robiłem pielenie w słoneczniku, z czego film też już pewnie widzieliście bądź zobaczycie. Tutaj mam zrobiony poprzeczniak na 3 razy, więc wyłączam sobie kierowanie przez chwilkę i sieję dosłownie 3 przejazdy z ręki i załączam sobie kierowanie. O, widzicie, niby kawałeczek, a jednak bez kierowania już gdzieś tam ciągnik ucieka. Wydaje się, że jedziemy prosto, a to wcale tak nie jest. Siejemy tym samym zestawem, co można powiedzieć zawsze, którym siałem wcześniej, czyli Aupax 7240, chińska bestia, 240-250 koni. To w sumie nie badaliśmy go jeszcze na hamowni. I teraz pyk, ładnie mi tutaj porozłączało sekcję. No, w sumie można powiedzieć, że siejemy pierwszy raz tutaj AliNavem na Section Control. Czekajcie, jak tu pojechać? Może w tą stronę, żebym za dużo nie ugniatał. Pytaliście też w komentarzach, dlaczego wcześniej siałem najpierw raz przy razie, a na końcu poprzeczniaki. Słuchajcie, zestaw, którym sieję, waży ponad 15 ton z zasypem nawozu do pełna. Ważymy 17 ton prawie. Jest też obciążnik z przodu 800 kg. Pełen zbiornik paliwa to jest ponad 400 litrów. Więc słuchajcie, gdybym siał najpierw poprzeczniaki, tak jak robiłem to wcześniej na tych dużych polach, to niestety występowało takie zjawisko jak niszczenie ziaren. Tak, moi drodzy, ziarna potrafiły pękać. Gdy sieliśmy głębiej, nie było tego problemu, ale jak sieliśmy gdzieś tam na te 4-5 cm, no na 4 cm, no to wtedy te ziarna potrafiły być mechanicznie niszczone przez rozjeżdżanie kołami. Dlatego też sialiśmy najpierw, można powiedzieć, że 3 razy dookoła, ale bez poprzeczniaków, a dopiero później siałem poprzeczniaki. Też jak siałem u siebie, to poprzeczniaki były na samym końcu, że tak powiem, uprawione kultywatorem od nowa i dopiero później wsiewałem, także nic dziwnego się nie działo, że tak powiem, tylko i wyłącznie patrzyliśmy na to, aby tego ziarna nie rozjeżdżać. Bo to nie jest zestaw, który waży, że tak powiem, 3 tony, 5 ton, tylko tutaj już naprawdę zbliżamy się ku 17 tonom. To słuchajcie, nie jest to mały zestaw, a tak jak mówiłem, sprawdzałem to, na początku siałem najpierw poprzeczniak, robiłem sobie tak pętelki bez jakiegoś tam cofania, zawracania i niestety
te ziarno było poniszczone delikatnie miejscami. Mamy bociana, który przyleciał, poluje na żaby na pewno, chociaż bociany bardziej na myszy, nornice, takie zwierzątka. Także to tak w kwestii delikatnego, że tak powiem, sprostowania, wytłumaczenia, dlaczego sialiśmy poprzeczniaki na końcu. Wiem, z wielu z Was praktycznie większość stosuje technikę 3 razy dookoła wraz z poprzeczniakami i tak też prawidłowo się sieje, ale mniejszymi zestawami. A tutaj bez sensu, gdy tym bardziej uprawialiśmy sobie poprzeczniaki później i tak po skończonym siewie pola właściwego, to bez sensu było nam jeździć po tym. Tak jak teraz tutaj mam mały kawałeczek, nie mam agregatu tutaj uprawowego ze sobą, no to niestety, ale nie muszę, ale wsiałem poprzeczniaki na początku. Druga sprawa, słuchajcie, ten siewnik ma docisk sekcji, co powoduje, czekajcie, bo w złą linię wjechałem, nie chcę mnie tutaj, nie wrócił, muszę wjechać obok. O co chodzi nie wiem w sumie co chciałem powiedzieć teraz, wyleciało mi z głowy. Czekajcie, bo się zamotałem. Jeszcze raz, bo nie opuściłem siewnika do końca. Włączę sobie kierowanie już na wstecznym. Żeby opuścić i podnieść, to muszę kliknąć 2 razy przycisk, żeby omyłkowo tego nie zrobić. A w tym momencie omyłkowo wcisnąłem tylko raz i nie opuściłem siewnika. Ale teraz widać ładnie, jak Section Control zadziała, rozłączył niektóre sekcje, teraz w ogóle. O, i pyk, załączyło nam. A wracając do AliNav, do nawigacji, specjalnie dla pokazu, że to działa, że to jest tutaj w funkcjonowaniu, w wyposażeniu chińskiego producenta, muszę powiedzieć, terminali do prowadzenia równoległego, możemy też rozbudować taki terminal AF305 o Section Control i Sobus, dzięki czemu możemy sobie tutaj wszystko na jednym tablecie. Moja taka delikatna sugestia może i nie sugestia, ale taka opcja, którą jeżeli chcecie, to jest tablet 10-calowy. Istnieje też opcja tabletu 12-calowego. On względem tego nie jest nic większy, tylko i wyłącznie jest większy ekran. Nie ma tak grubej tej ramki. I powiem Wam szczerze, że jak chcecie obsługiwać sobie i Section Control, i że tak powiem prowadzenie, to jednak ja bym pomyślał o tym tablecie 12-calowym. Nie jest to mus, bo jak widzicie tutaj na 10 też sobie pracuje i to daje radę, ale jak gdzieś jeździcie po większych areałach, po jakichś usługach być może, to ja bym jednak się tutaj skusił. Nie próbował przyoszczędzić, bo to nie jest duży koszt, że tak powiem. A ta 12 na pewno będzie bardziej ergonomiczna, bardziej przyjemna w pracy. Fajnie, bo tutaj możemy sobie w AliNavie objechać pole w różny sposób, możemy w jakiś tam sposób kombinowany, 4 punkty. No tych opcji tutaj jest przynajmniej 4. Możemy sobie też kręgi nawet robić, ale to już jest temat na inny odcinek, to już nie będę Jarkowi zabierał tej przyjemności, żeby o tym opowiedział. Ale objeżdżamy sobie pole, wybieramy ile chcemy, że tak powiem, wciągnąć do środka, ile tych poprzeczniaków chcemy zrobić. Ja tu mam 3. Siewnik mam 6-rzędowy, 6-sekcyjny, czyli wciągam, że tak powiem, na 13,5 metra o 3 szerokości. Obsiewam sobie 3 razy ładnie dookoła, tak jak w tym przypadku. Tu mam granicę pola 3, tu linie proste. Naprawdę coś przyjemnego. Jest opcja automatycznego uwrocia, że tylko będę podnosił siewnik, on sam będzie już nie wjeżdżał, wyjeżdżał. Mogę sobie wybrać w którą stronę. No naprawdę tych opcji tutaj jest tyle, że słuchajcie, szok. Ale no i sami widzicie, mam nakładkę znowu na kierownicę, z której korzystam. Pyk, ładnie sekcje rozłączone. No naprawdę mi się to tak podoba. Zaraz pokażemy może z bliska. Poproszę tutaj operatora kamery, aby pokazał z bliska, jak będziemy wjeżdżać. I po kolei te sekcje będą. Tu pole wychodzi delikatnie z klina, ale później tam mam większy klin, taka eleczka to jest. I teraz czy ja tutaj tak mam wjechać, czy inaczej?
Ok, czyli w tą sobie wjedziemy. Będzie mi lepiej później do powrotu. O, i włączam sobie już kierowanie. On mnie na wstecznym naprowadzi. Elegancko, pyk. Czekajcie. Poprawię się tak, tak. O. I teraz tu będzie widać, jak po kolei sekcje będą. O, no akurat wszystkie naraz się włączają, bo już wjechałem za daleko, że tak powiem. Ale no, robi to naprawdę fajną, ale to fajną robotę. Ja też nie chcę tutaj zachwalać, bo to jest terminal Isobus. No w sumie terminal Isobus już jest znany od wielu, wielu lat, stosowany. Mam zrobione już na dzień dzisiejszy hektar 33. Mamy godzinę 20:38. Sieję z prędkością 10 km na godzinę. Wysiewamy dzisiaj 75 000 roślin na metrze i wysiewamy 120 kg nawozu. Także automatycznie tutaj sekcje mi się uruchamiają. Wyświetla mi się komunikat, że dmuchawa się kręci za wolno. Pracuję dzisiaj na niższych obrotach silnika. Są potrzebne aż 3 pary do tego siewnika. Są potrzebne 3 pary stałego wydatku hydrauliki. Przez to na niskich obrotach trochę tej hydrauliki jednak potrzeba. Także drodzy Państwo, ja Wam na dzisiaj dziękuję. Myślę, że pokazałem, że Alinav AF305 może spełnić się jako terminal z section control, z multiproduktem, aby obsługiwać 2 belki, czyli nawozową i belkę z nasionami, czy w innym przypadku innych maszyn, inne produkty. Także ja Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.